Szwedzki minimalizm w formie Volvo to jest jeden z najpopularniejszych samochodów, a tak naprawdę najpopularniejszym modelem jest XT60. Dlaczego go tak chętnie wybieracie i dlaczego jest nadal tak dobrym samochodem po 6 latach generacyjnie? No właśnie, więc zapraszam Was na test jednego z najbardziej popularnych Volvo, czyli właśnie XT60. Ale zanim przejdziemy do tego szwedzkiego minimalizmu, nie zapomnijcie także o subskrypcji kanału Motookiem, bo dzięki Waszym subskrypcjom my możemy się także rozwijać i budować cały ten kanał. Więc co, dzięki serdecznie za subskrypcję, a my sobie przechodzimy już do tej pięknej Szwecji. Skąd wynika taka popularność tego modelu? No właśnie, z pierwszej generacji. Tak naprawdę Volvo XT60 było bardzo mocno dopracowanym samochodem w pierwszej generacji. Jeśli chcielibyście zakupić sobie egzemplarz używany, to jest z tym bardzo duży problem, bo te samochody są na tyle popularne, na tyle mocno dopracowane, że rozchodzą się jak świeże bułeczki. Egzemplarz, który się pojawi, to zostaje sprzedany najczęściej po godzinie lub dwóch, dlatego że jest po prostu świetnym samochodem rodzinnym. Każdy praktycznie chciał jeździć Volvo XT60, bo było niesamowicie mocno dopracowane, było samochodem z segmentu premium i było także SUV-em, który pozwolił także im właścicielom naprawdę dojeżdżać w niepewne tereny oraz także korzystać z tych wszystkich dogodności i mieć także sporo miejsca w środku i przestrzeni do wożenia swojej całej rodziny, bo to w końcu Volvo. I tu jest właśnie ten fenomen, że każdy pragnie właśnie Volvo XT60, jeśli chce kupić właśnie premium SUV-a. A jaka jest druga generacja tego popularnego samochodu, który jest już z nami od 6 lat? No właśnie, chodźcie Wam pokażę najnowszą edycję XT60. Szwedzki minimalizm i tutaj widać to w tej drugiej generacji. To, że ten samochód jest narysowany od 6 lat praktycznie tak samo. Nie zmieniona generacyjnie, nie zmieniona żadnymi faceliftingami. 60 do tej pory od 2017 roku jest oferowana. I zobaczcie, jak ona świetnie się praktycznie nie zestarzała. Wygląda nadal bardzo świeżo i nadal charakterystycznie z całą grupą Volvo. Charakterystyczne światła, które tutaj macie, to są oczywiście młoty Tora, które zawędrowały oczywiście tutaj z modelu XT90. Bardzo charakterystyczne, nowoczesne światła w trybie matrycowym są w stanie naprawdę bardzo fajnie działać i działają już naprawdę od dłuższego czasu, ale warto tutaj zwrócić uwagę, że nawet w tych ostatnich egzemplarzach zostało zmodyfikowane całe oprogramowanie, dzięki czemu te światła działają jeszcze lepiej względem na przykład pierwszych egzemplarzy, które faktycznie wyjechały na polskie drogi. Oraz zobaczcie na nasz egzemplarz, bardzo fajnie skonfigurowany czerwień, która jest tutaj zastosowana, połączona także z pakietem Dark. Bardzo fajnie to wszystko wygląda nowocześnie, ale naprawdę tak minimalistycznie, jak to Szwedzi nas dosłownie przyzwyczaili. Fajnie zostały przemodelowane także zderzaki w ostatnim jakby takim powiedzmy malutkim faceliftingu, są bardziej agresywne, pojawiły się większe użebrowania. Zmieniono także tutaj taką tą dolną wargę, która pojawiła się w kolorze czarnym. No i cały ten grill z nowoczesnym logo Volvo też wygląda naprawdę świetnie. Minimalistycznie, ale naprawdę bardzo dobrze to po prostu wszystko wygląda. Nic, tylko po prostu patrzeć, jak faktycznie starzeje się ta generacja, ale naprawdę w pięknym stylu. Koła Volvo to także piękny akcesoryjny dodatek, który możecie sobie zamówić. 21-calowe koła, które są w naszym egzemplarzu, bardzo ładnie kontrastują także z tym czerwonym kolorem. Proste, 5-ramienny wzór, który tutaj jest zastosowany, ale wygląda naprawdę świetnie. Połączenie czerni razem także z polerowanymi rantami oraz całą wielkością samej tej felgi naprawdę bardzo fajnie także kontrastuje z całym tym nadwoziem, dużego jednak SUV-a. Rozmiar 255 o profilu 40, dzięki czemu jest w stanie Volvo zagwarantować jeszcze jakiś sensowny komfort, jeśli chodzi o zawieszenie i wybieranie nierówności, bo uwaga, nasz egzemplarz jest także wyposażony w opcjonalne zawieszenie pneumatyczne za bagatela 13 000 złotych oraz najlepszym, co faktycznie możecie zrobić dla tego samochodu, to jest właśnie zakup tego zawieszenia pneumatycznego, bo zmienia charakter XT60 naprawdę niebotycznie, dzięki czemu staje się bardzo komfortowym samochodem.
Dynamiczny, wyrafinowany, bardziej inteligentny niż kiedykolwiek wcześniej oferowało faktycznie Volvo. Czy on jest bardziej inteligentny niż kiedykolwiek wcześniej? No to się okaże. 4,7 metra długości to najbardziej popularny standard, jeśli chodzi o crossovery, SUV-y średniego formatu, czyli tak naprawdę Mercedes GLC, BMW X3, Jaguar F-Pace oraz jeszcze parę innych konkurentów, bo właśnie Volvo z takimi samochodami marek premium chce konkurować i nadal konkuruje od tej pierwszej generacji. I druga generacja także pokazuje to, że jest w stanie zaoferować jeszcze więcej miejsca w środku niż było w poprzedniej. 2,8 metra rozstawu osi oraz 21,6 cm prześwitu, dzięki czemu jesteście w stanie wykorzystać faktycznie ten samochód w bardziej takich atrakcyjnych i turystycznych celach i wjechać tam, gdzie inni nie będą w stanie potrafić. Volvo jest także przygotowane oczywiście z napędem 4x4, bo w końcu jest to szwedzka marka, musi być ten samochód przygotowany także na zimy porządne, więc macie tutaj napęd 4x4 zrealizowany za pomocą Haldexu. I uwaga, prześwit, który tutaj jest, czyli te 21,6 cm, jest także możliwy delikatnie do zwiększenia ze względu na to, że macie zawieszenie pneumatyczne, które jest w stanie jeszcze dodatkowe parę centymetrów unieść to nadwozie. No i oczywiście to, co dopełnia, czyli taki zwany pakiet dark. Piękne, wyczernione wszystkie elementy, czarne lusterka, czarne relingi oraz dach panoramiczny. To oczywiście pięknie dopełnia całą stylizację tego szwedzkiego minimalizmu, jakim właśnie jest 60. A największym fanem jestem jednak tej tylnej części. Tutaj najbardziej widzę charakterystyczne elementy z Volvo, czyli te charakterystyczne światła. Zobaczcie, jak one pięknie ewoluowały od starszych modeli aż po te nowe. Widać tutaj tą charakterystykę i od 6 lat nadal po prostu mnie zadziwiają. Bardzo ładne, nowoczesne światła w pełni LEDowe, czerwone światła z delikatnymi obrusówkami, które nadal pozostały tutaj w tej części, więc nadal jest ten charakterystyczny look, jeśli chodzi o Volvo. Duża, masywna szyba, niewielka wycieraczka, delikatnie podkreślone jest także to wszystko spoilerem, pojawił się także delikatny rekinek na dachu, no i to wszystko ładnie ze sobą także gra. Piękny napis rozstrzelony Volvo oraz mamy tutaj oczywiście sygnet o tym, jaką wersję silnikową posiadamy, w naszym przypadku jest to B5. I dolna część zderzaka, która się zmieniła delikatnie przy ostatnich kosmetycznych zmianach, czyli jest bardziej agresywnie połączone także z czarnymi dodatkami i to wygląda po prostu pięknie. Szczerze powiedziawszy, kompletnie się ten samochód nie chce zestarzeć. Czas na praktyczność, w końcu 60 ma być tym praktycznym samochodem, który będzie wykorzystywany przez rodzinę. I tutaj macie bardzo fajne pojemności i także roletkę, która podoba mi się, bo podjeżdża do góry i maszyny zrobione właśnie w górę, dzięki czemu jest łatwiejszy dostęp i nie trzeba tego jakoś nie wiadomo jak kombinować. 483 litry pojemności bagażnika, to jest naprawdę bardzo fajna wartość. Jesteście w stanie tutaj naprawdę sporo zmieścić. Myślę, że spokojnie takie 2 duże walizki, jak nie 3 duże walizki kabinowe oraz torba Volvo, która też jest charakterystyczna już naprawdę od długiego czasu. Mamy także tutaj złącze 12V, pojawił się haczyk z lewej, jak i z prawej strony oraz sporo oświetlenia, bo tutaj po prawej, po lewej oraz pojawiło się także tutaj na górze, dzięki czemu także przestrzeń jest oświetlona czorem, dzięki czemu nie robicie wszystkiego dosłownie po ciemku. Pojawiło się także element do sterowania systemem pneumatycznym, opuszczaniem oraz podnoszeniem także tylnej osi. Tutaj mamy zastosowane koło dojazdowe oraz zobaczycie tutaj 2 zbiorniki, dosłownie niczym z ciężarówki Volvo. Są to oczywiście zasobniki na sprężone powietrze, dzięki czemu faktycznie pneumatyczne zawieszenie jest w stanie tutaj sobie także działać. Po lewej stronie widzicie tutaj system do miękkiej hybrydy 48V, jest ona także tutaj zlokalizowana. Tutaj tej przestrzeni nie zostaje Wam za wiele, bo po prostu została ona zagospodarowana przez producenta. Ale gdybyście chcieli w końcu powiększyć ten bagażnik, to możecie to zrobić i nawet w miarę to sensownie jest w stanie się wykonać. Szybko się składają zagłówki oraz jednym ruchem dosłownie możecie pociągnąć jedną, jak i drugą stronę. W tym momencie możecie skorzystać sobie z prawie 1500 litrów, które Volvo Wam oferuje oraz macie możliwość także przewożenia nart, bo na środku pojawił się także tunel, dzięki czemu możecie skorzystać z takiego przelotu. I tak oto szybko zasuwacie sobie roletkę oraz naciskacie jeden przycisk, dzięki czemu klapa jest w stanie się opuścić oraz także zareglować automatycznie zamki, a Wy możecie już spokojnie udać się do domu. A co pod maską? Czy Volvo jest Wam w stanie zaoferować szeroką gamę silnikową? Tak. Włącznie z tym, że maska otwiera się wręcz do niebiosów. Wprawdzie Volvo występowało w kilku różnych silnikach, występowało naprawdę w bardzo sporej ilości silników. Teraz ta gama została dosyć mocno uproszczona. W
tym momencie macie dostępne dwa najmocniejsze silniki, czyli najmocniejszego diesla zwanego B5 oraz benzynę, którą macie także w naszym egzemplarzu testowym, czyli silnik benzynowy też o nomenklaturze B5. Dlaczego B, a nie D oraz T, tak jak kiedyś było? Dlatego, że wszystkie nowoczesne silniki Volvo są to silniki dostępne z miękką hybrydą, dlatego właśnie B. Oraz silnik T8, czyli tak zwana hybryda typu plug-in o mocy 450 koni i naprawdę bardzo fajnych także przyspieszeniach do pierwszej setki, ale o tym silniku opowiadałem Wam już więcej w przypadku XT90. Ale tutaj mamy tą słynną 250 koni, połączone także z napędem 4x4 i 8-biegową skrzynią. Naprawdę bardzo fajne, także sensowny wybór do tego samochodu, bo także bardzo często klienci go wybierają. Jest naprawdę bardzo fajnie dynamiczny, 6,9 sekundy do pierwszej setki, co także udało nam się sprawdzić. Oraz średnie spalanie na poziomie od 7,5 do 10 litrów. Trasa nad morze, 707 km zrobione, 9,5 litra średniego spalania na 100 km, 9 godzin jazdy i to pokazuje, że tym samochodem warto jeździć na dłuższych trasach, bo jest niesamowicie komfortowy oraz także ma naprawdę fajne spalanie jak na takiego dużego SUV-a. 67 litrów wchodzi do naszego Volviaczka. Pełen zbiornik paliwa, 990 km zasięgu. To mi się podoba. Takim samochodem można podróżować. Z czego także na trasie jesteście w stanie wyciągnąć sobie takie 8,5 do 9,5 litra oraz jest to połączone z dosyć dużym bakiem, nawet o pojemności prawie 71 litrów. Ale tak naprawdę czy można tutaj płakać za 5-cylindrowymi silnikami, które były stosowane w Volvo? Nie, te 4-cylindrowe silniki, które są teraz zastosowane z tym turbo doładowaniem, naprawdę mają fajnego kopa. 350 Nm, które jest tutaj zastosowane, naprawdę bardzo fajnie odpycha ten samochód. I nie dziwię się, że to jest najchętniej wybierana wersja, bo najlepiej pasuje do tego samochodu, który waży 1850 kg, więc to naprawdę jest bardzo fajna jednostka. Gorzej jest już z zamknięciem tej maski, która jest dosłownie na wysokości pierwszego piętra. Ale jest lekka, bo jest aluminiowa. Praktyczne Volvo to także rodzinne Volvo, więc chodźcie, sprawdzimy sobie tylny rząd siedzeń, bo tutaj wasze dzieciaki będą miały na pewno sporo miejsca. Zobaczcie na to. Rozstaw osi daje to, że macie naprawdę sporo miejsca. Fotel jest ustawiony pode mnie pod wzrost 1,80 m, a ja nad głową i przed kolanami mam bardzo dużo miejsca oraz bardzo wygodnie także siedzę. Tutaj uda, moje kolana, to wszystko jest naprawdę perfekcyjnie zrobione. Bardzo wygodnie się tutaj jedzie nawet na dłuższych trasach, jeśli chodzi właśnie o tylny rząd, bo fotele z tyłu nadal są tymi słynnymi fotelami z Volvo, czyli bardzo dobrze dopracowanymi fotelami. Musicie niestety pokonać dosyć duży tunel. Tutaj widać już niestety lata konstrukcji. W dzisiejszych czasach delikatnie już te tunele robi się po prostu mniejsze, dzięki czemu możecie także mieć więcej miejsca także w środku. Z takich ciekawych elementów i udogodnień na tylnym rzędzie siedzeń na pewno pojawił się piękny kapitański podłokietnik z dużymi miejscami na kubeczki. Tutaj naprawdę wjedzie Wam naprawdę duża kola albo duża herbata. Pojawiły się także właśnie ten przelot na narty. Macie oczywiście izofixy na lewym jak i prawym fotelu i macie trzecią oraz czwartą strefę klimatyzacji, którą odblokowujecie sobie dosłownie jednym przyciskiem. Możecie sobie sterować nawiewem, jeśli chodzi o jego moc. Możecie sterować sobie każdy z pasażerów osobno swoją własną temperaturą i tu jest bardzo fajny element, bo macie tych nawiewów także sporo, bo macie je tutaj na środku, tutaj na słupkach i to na pewno wystarczy, żeby te trefy na pewno także utrzymać. Dodatkowo są jeszcze trójstopniowo sterowane, podgrzewane fotele, więc na pewno o komfort można tutaj zadbać w 100% i Volvo to po prostu zrobiło. Okno panoramiczne, które także tutaj sporo naprawdę doświetla i miejsc na odłożenie różnego rodzaju napoi, czy własnych telefonów, czy drobiazgów jest tutaj naprawdę sporo. Widać, że jest to nadal to rodzinne, dobrze zrobione Volvo. No i co ważne, jak jeździcie samemu, możecie sobie skorzystać z wieszaczka, więc zawsze wasza kurtka będzie w odpowiednim miejscu.
Ale w takim samochodzie nie mógłbym nie wspomnieć o fotelach, które w Volvo są wręcz wyborne. Od lat wiem, że fotele w Volvo są najbardziej komfortowymi fotelami, na których przejedziecie największy dystans. Dlaczego? Dlatego, że najlepiej są dopasowane do człowieka. Macie możliwość naprawdę dosyć dużej regulacji oraz także są naprawdę świetnie wyprofilowane i to robi robotę. Do tego także skóra nappa za 11 tysięcy złotych, która jest zastosowana w tym wnętrzu, także jest bardzo przyjemna. Macie możliwość wentylacji, macie możliwość ogrzewania i oraz dopasowywania tego fotela dosłownie do siebie, włącznie nawet z wyciągnięciem także odcinka tutaj właśnie pod waszymi kolanami. Możliwość regulacji odcinka lędźwiowego oraz zacieśnianie boczków to już jest oczywiście standard, jeśli chodzi o tą markę, ale tak naprawdę jeszcze macie masaż. Masaż w 5 różnych kombinacjach, który także bardzo fajnie rozluźnia człowieka na dłuższych trasach, więc tu świetne. To są po prostu fotele. Ale fotele to nie jedyny piękny element w tym wnętrzu. Macie także całe wnętrze, które jest tutaj zrobione, naprawdę jest z gustem. W przypadku tego samochodu mamy identyczną konfigurację, tak jak mieliśmy w przypadku XC90 i odsyłam Was do tamtego filmu, tam naprawdę dosyć dużo omawiałem o jakości materiałów oraz o wszystkich elementach, bo wszystkie Volvo tak naprawdę są zrobione z takich samych elementów oraz są tą samą deską zastosowane po to, żeby dosłownie każdy egzemplarz i każdy model wyglądał bardzo podobnie w środku. Macie bardzo ładne materiały, wszystko jest wykonane naprawdę z wysoką dbałością. Skóra to jest skóra, drewno to jest drewno, aluminium to jest aluminium oraz wszystkiego rodzaju elementy naprawdę są wykonane ze świetnych materiałów. Ale macie tutaj gałkę zwaną Orefort Sweden, czyli tak naprawdę firmę, która zajmuje się wyrobami właśnie takiej w formie kryształów domowych. Tak samo jest tutaj w Volvo, możecie mieć taką kryształową gałkę, która robi ten efekt i jest dodatkowo podświetlana także w nocy. Choć niestety zdarzają czasem się błędy systemu, takie jak na przykład świecenie się gałki przez północy. Ciekawe, czy to rozładuje w pewnym momencie akumulator. Cała deska rozdzielcza to jest bardzo prosty i minimalistyczny oczywiście krój i bardzo mi się to szczerze powiedziawszy podoba. Prosta kierownica połączona z jasnym wnętrzem oraz także ciemnym wieńcem, który bardzo dobrze wygląda i jest bardziej praktyczny, bo nie brudzi się aż tak mocno jak head-up display. Zamocowany także oczywiście na szybie ma Wam dostarczyć sporo informacji, ale także macie tutaj ten duży panel informacyjny, zamiast oczywiście tradycyjnych zegarów jest już tutaj wyświetlacz, na którym są podstawowe informacje takie jak prędkość obrotowa silnika oraz także prędkość waszego pojazdu i jeden dosłownie przycisk, który Wam załącza lub wyłącza właśnie mapę Google'a, która jest tutaj zamontowana i to jest praktycznie tyle. Ewentualnie sprawdzicie sobie własny komputer pokładowy. Tyle. Po lewej stronie sterowanie aktywnym tempomatem, po prawej stronie właśnie sterowanie komputerem pokładowym. Więcej Wam tutaj dosłownie do szczęścia nie potrzeba, ale zobaczcie dalej, jak to wszystko jest po prostu wykonane. Te elementy oraz te wszystkie przełączniczki, to wszystko robi taką konkretną robotę, bo jest takie minimalistyczne, delikatne, ale naprawdę robi po prostu duże wrażenie. No i ten ekran, który już jest nam znany także właśnie od tego 2017 roku, ale nasza wersja jest po liftingu i dostała już tutaj system Android Automotive, dzięki czemu jest w stanie mieć mapę Google'a tutaj dosłownie za jednym kliknięciem, bo samochód jest połączony także z internetem, macie podpięte to wszystko do swojego konta googlowskiego, dzięki czemu macie także wszystkie mapy, pineski oraz dosłownie adresy domowe. System jest też bardzo fajnie połączony też z systemem nagłośnienia Bowers & Wilkins za chyba 14 tysięcy złotych, jest tu ze 32 głośniki, ale to jest fenomenalne audio, nie ma lepszego audio, ja nie słyszałem szczerze powiedziawszy lepszego audio w żadnym samochodzie jak właśnie w Volvo, bo Bowers robi konkretną robotę. Macie możliwość skorzystania także oczywiście z radia FM, czy także nawet zbudowanego Spotify'a, ze względu na to, że system jest na Androidzie, możecie sobie doinstalowywać aplikacje ze sklepu Play, takich jak na przykład YouTube oraz właśnie Spotify, czy jeszcze parę innych Waszych ulubionych aplikacji. Sterowanie klimatyzacją także odbywa się dosłownie z ekranu. Macie także podgrzewaną kierownicę, podgrzewany trójstopniowo fotel oraz także wentylowany trójstopniowo fotel, więc tutaj na pewno komfort będzie zadbany w 100%. Kamera 360 stopni z możliwością także obserwowania każdej ze stref, więc na pewno tutaj parkowanie w tym samochodzie będzie dosyć dużą przyjemnością, bo po prostu widzicie wszystko z każdej oczywiście strony. Ulubiona moja gałka do sterowania głośnością jest po prostu wręcz wyborna. Kilka podstawowych przycisków, no i tutaj cała ta deska rozdzielcza z pięknego drewna, które jest naturalne. Tutaj macie także możliwość podłączenia czegoś po 12V złączu, ładowarka indukcyjna, dwa także uchwyty na kubeczki, jakieś miejsce na wasze drobiazgi. No i tutaj ten element Piano Black, który bardzo, bardzo pięknie wygląda, włącznie z tym starterem do silnika, który jest taką piękną
ozdobą. Dwa porty USB-C, więc ewentualnie możecie jeszcze podładować inne wasze urządzenie. Tak naprawdę to jest wszystko, ale widać, że tutaj jest dopracowane to wnętrze w każdym możliwym szczególe i czujecie się tutaj naprawdę zadbani, dosłownie na każdym możliwym elemencie. Ale takie są właśnie szwedzkie Volvo. A przyjemność jazdy z Volvo to jest bardzo coś ciekawego, co bardzo lubię w tej marce. Jest coś takiego, dzięki czemu ta marka jakoś tak bardzo fajnie przyciąga do siebie wrażeniami z jazdy i w szczególności jest to na pewno zawieszenie oraz całe zestrojenie układu jezdnego, jakie Volvo tutaj dokonało. Bardzo prosta konstrukcja, którą już znamy od dłuższego czasu, jeśli chodzi o Volvo XC90. To jest ta sama platforma, a XC60 korzysta z tego dobrodziejstwa. Co tutaj się znajduje? Znajduje się tutaj w tym egzemplarzu akurat zawieszenie pneumatyczne za bagatela chyba 11 czy 12 tysięcy złotych, które jest tutaj domówione, ale działa wręcz fenomenalnie. W 90 niesamowicie już pływała po drodze, a 60 potrafi zrobić naprawdę niemiałe cuda, jeśli chodzi właśnie o to zawieszenie. Bardzo fajnie wybiera nierówności oraz te dziury, nierówności poprzeczne po prostu w większości są niewyczuwalne, a warto zauważyć tutaj, że mamy opcjonalne 21-calowe koła, które jednak nie będą dobrze wpływać na pewno na resorowanie jakichkolwiek dziur, ale w tym przypadku naprawdę działa to wręcz fenomenalnie. W Mercedesie GLC możecie także mieć pneumatykę, ale uważam, że ta Volvo XC60, chociaż ma już parę lat, nadal działa fenomenalnie i wręcz wyśmienicie jest zestrojona. Układ kierowniczy jest bardzo specyficzny, jest nastawiony na pewno na komfort i to jest w nim bardzo wyczuwalne, ale podoba mi się to, że jednak też daje trochę sportowych wrażeń. Co jak co, ale bardzo ładnie się klei do ręki. Ma w sobie te coś. Volvo także postanowiło po liftingu zmienić delikatnie cały system. Zostało zmienione dosyć dużo rzeczy, a w szczególności zostało zmienione także sterowanie trybami jazdy. Tak naprawdę nie macie już trybów jazdy. Możecie sobie tylko włączyć tryb w wersji off-road, gdzie zawieszenie jest podnoszone i oczywiście służy temu, żeby przemierzyć także gorsze drogi i skorzystać z napędu 4x4, który tutaj jest, ale możecie także sobie wybrać reakcję kierownicy. Czy ma być ona bardziej sztywna, czyli bardziej sportowa, bardziej te ruchy faktycznie są wtedy zaostrzone i kierownica naprawdę stawia bardzo przyjemny opór, lub możecie wybrać sobie tą bardziej komfortową wersję, właśnie taka jak najbardziej pasuje do Volvo. Układ naprawdę jest bardzo precyzyjny, ale ma sobie tą przyjemność komfortu i kręcenia tą kierownicą z takim przyjemnym opóźnieniem i to naprawdę fenomenalnie wyszło Volvo. Jest także możliwość reakcji zawieszenia w trybie sportowym, ono jest wtedy bardziej jeszcze usztywnione, faktycznie jest bardziej wtedy wyczuwalne nierówności na drodze, ale działa po prostu bardziej jak przecinak i ma być wtedy troszeczkę ta nutka sportu, więc uniwersalności w Volvo kompletnie nie brakuje. Do tego wygłuszenie, połączenie tego razem z całą akustyką kabiny Szwedom naprawdę to wyszło i to już parę lat temu dobrych im to wyszło, a teraz nadal to po prostu oferują i nie dziwię się, że ten samochód nadal jest tak chętnie wybierany, bo po prostu ma wszystko na naprawdę dosyć dobrym poziomie. Układ całej tej miękkiej hybrydy i tego silnika B5 to jest najbardziej popularny układ, jaki najczęściej wybieracie w swoich samochodach i najczęściej właściciele Volvo chcą ten układ. Dlaczego? Bo jest naprawdę fajnie żwawy. Ma oczywiście delikatną zwłokę, ale te 250 koni, które jest tutaj zamontowane, naprawdę bardzo fajnie zbiera ten samochód. Ale jak chcecie, ogień na tłoki i on idzie. Czasem przedłuży zmianę biegu, ale tak naprawdę czujecie w nim bezpieczeństwo i ta stówka bardzo szybko się jest w stanie tutaj pojawić na liczniku. To jest wszystko także połączone z napędem 4x4, który jest w takim wolwowskim stylu. Macie ten napęd zrobiony na zasadzie Haldexa, ale tak naprawdę każde światła, on już jest zapięty, jest gotowy, jest przygotowany na fińską zimę, na szwedzką zimę, po to, żeby ten napęd na 4 cały czas przy ruszaniu był jak najbardziej skuteczny i to jest najbardziej fajnie wyczuwalne, że ten napęd tutaj jest. Super, mamy ten sprint 6,9 sekundy do pierwszej setki oraz po prostu tą elastyczność także mamy. Co prawda na elastyczności trochę tracimy przez skrzynię biegów, która ma 8 biegów i niestety jest konstrukcją jednosprzęgłową, więc kiedy jedziecie już faktycznie przy tych większych prędkościach na 8 biegu, niestety skrzynia musi zrzucić kilka biegów w dół, co niestety zabiera z czasu reakcji. To jest niestety minimalny problem, ale da się z tym wszystkim dogadać. Dlaczego i jak? Da się dogadać z tym samochodem, bo ten samochód nie służy do tego, żebyście wykorzystywali tą moc do po prostu szybkich, dynamicznych przyspieszeń oraz skorzystania z tej mocy w trybie sportowym, tylko bardziej skorzystajcie z tej mocy w trybie bezpieczeństwa, czyli kiedy macie wyprzedzić dany samochód, zrobicie to naprawdę bardzo szybko, bo macie 250 koni, napęd na 4 i to wszystko pozwoli Wam naprawdę szybciutko, dosłownie wyprzedzić kilka tirów na autostradzie i tak właśnie Volvo podchodzi do mocy i tak szczerze powiedziawszy podejście mi się najbardziej podoba. Hamowanie też jest naprawdę konkretne.
Hamowanie awaryjne. Nie po to mieć 500 koni pod maską, czy 250 koni, żeby z nich nie wiadomo jak korzystać i szaleć, tylko po to, żeby zrobić szybko manewry wyprzedzenia, czy awaryjne sytuacje, które Was zaskoczą, i tak do tego też podchodzi Volvo. Ale tak to naprawdę bardzo fajnie się ten silnik zbiera i uwaga, jest także bardzo przyjemna symfonia tego silnika i jest naprawdę coś zostało poprawione. Miękka hybryda też lepiej działa, jest bardziej efektywna i w korku faktycznie jest w stanie Wam zagwarantować to płynne ruszenie i kompletnie nie czujecie start-stopu. W Volvo widać jest to, kiedy ten samochód ewoluuje, tak naprawdę nie zmienia się bryła, nie zmieniają się faceliftingi i tak dalej, ale jest delikatna ewolucja właśnie w oprogramowaniu, czy właśnie delikatnie także w osprzęcie. Właśnie to jest najbardziej czasem widoczne w tych samochodach. Ja jakoś najbardziej lubię Volvo ze wszystkich marek premium ze względu na to, że najbardziej pasuje mi swoim stylem. Tym, że możecie dosłownie komfortowo podróżować w tych niesamowicie wygodnych fotelach. Możecie także skorzystać sobie z tego systemu audio, którego tutaj macie w tej opcjonalnej wersji, który gra fenomenalnie i cieszyć się kolejnymi kilometrami, które po prostu w tym samochodzie sprawiają niesamowitą radość. Ze względu na to, że pokonałem tym samochodem ponad 1000 km w przeciągu weekendu, uważam, że wyjazdy wszelakiego sposobu dalekie są naprawdę tym samochodem bezproblemowe i są naprawdę bardzo, bardzo wygodne. Jedynie delikatnie mogę uszczypnąć za wygłuszenie, ze względu na to, że w Volvo XC90 macie klejone podwójne szyby z przodu, tutaj niestety zaoszczędzono delikatnie i niestety tych szyb nie ma i jest delikatnie głośniej, ale nadal jest to bardzo fajny poziom wygłuszenia, na pewno lepszy niż w przypadku konkurencji. Przechodząc sobie delikatnie do spalania oraz do tych efektywności paliwowej, przygotujcie się bardziej na jakieś 11 litrów w mieście, bo ten silnik jednak potrafi delikatnie spalić, ale w trasie się Wam odwdzięczy, bo średnie spalanie w trasie naprawdę takiej długiej to jest okolice od 8,5 do 9,5 litra, co daje Wam praktycznie na jednym baku zasięg prawie 1000 km i to robi bardzo duże wrażenie, że przy takiej mocy i takim zbiorniku, który ma 71 litrów, jesteście w stanie aż tyle pokonać, więc brawo Volvo, faktycznie to jest samochód do robienia naprawdę dłuższych tras. To może teraz z drugiej strony, czy widać po tym samochodzie, że ma już kilka lat generacyjnie? Nie, kompletnie nie widać i to jest niesamowite w Volvo, że oni cały czas dopieszczają ten model, nawet biorąc pod uwagę, że stylizacja zbytnio się też tego samochodu nie zmieniła, platforma też się nie zmieniła. I dlaczego Volvo XC60 jest tak chętnie wybierane? Bo jest najlepiej sprzedającym się SUV-em w całej gamie. Dlatego, że po prostu jest bardzo dobrze zszytym samochodem. Jest zszytym samochodem w takiej miarze, że po prostu ma wszystko dopracowane. Układ zawieszenia jest naprawdę na świetnym poziomie. Do tego tłumienie nierówności też jest naprawdę na wybornym poziomie. Reakcja układu, bezpieczeństwo. Tak, w Volvo to bezpieczeństwo jest bardzo ważne i tutaj na pewno się nie zawiedziecie, bo efekt hamowania awaryjnego i dociskania pasów i oczywiście całe systemy SIPS oraz wszystkie te zagłówki oraz poduszki powietrzne, których tutaj nawet nie będę liczył, bo jest ich naprawdę co niemiara, będzie dbało o Wasze bezpieczeństwo, bo to jest Volvo. Ludzie, którzy posiadają te samochody, tak naprawdę nie chcą się ich pozbywać. Jak się pozbywają, to wymieniają te samochody na nowsze i jest problem z kupieniem samochodu używanego ze względu na to, że rozchodzą się tak, jak ciepłe bułeczki. Bo po prostu to jest Volvo XC60, czyli najbardziej popularny SUV w segmencie premium, który dostarcza dużej przestrzeni w bagażniku, świetnego komfortu w środku, te niesamowitych foteli, które naprawdę ciężko szukać w innych markach i nie widać po tym samochodzie kompletnie jakichkolwiek kilku lat generacyjnych, które ma. Tyle z pokładu Volvo XC60. No i tak oto, moi drodzy, wyglądają wrażenia z jazdy z pokładu XC60. Tak naprawdę macie bardzo fajny samochód, który jest troszeczkę inny od swojej konkurencji. Bardzo fajnie pokazuje także to, że samochody niemieckie nie są aż tak mocno dopracowane w kwestii jakości, jak w przypadku właśnie tego Volvo. Volvo dostarcza bardzo duży komfort oraz wygodę jazdy na dłuższych trasach. Jest naprawdę bardzo także ekonomiczny, ma sporo mocy, którą możecie wykorzystać w bezpieczny sposób, żeby wyprzedzić parę samochodów, bo macie tak naprawdę czym. Samochód, który ma sporo miejsca w środku, który jest bardzo fajnie przeznaczony dla rodziny i może także się podobać, bo jest naprawdę designersko fajnie dopracowany i fajnie, bo się nie starzeje. Nie starzeje się tak naprawdę już od tych paru lat generacyjnie, których jest. To naprawdę pokazuje, że Volvo zrobiło tą świetną robotę już parę lat temu
I tak właśnie jest z tym samochodem. Cieszę się, że jeszcze jest na rynku i myślę, że kolejna generacja tego samochodu będzie jeszcze lepsza. A jeśli chcielibyście dorwać ten samochód w kwestiach używanych, no to raczej się śpieszcie, a cena tak naprawdę nie jest mała. Nasz egzemplarz, który stoi za mną, kosztuje w okolice 350 000 złotych za wszystkimi dodatkami, taki jak Bowers, zawias oraz oczywiście jeszcze parę innych dodatków, jak na przykład ta skóra piękna. 350 000 złotych? Tak, naprawdę dosyć sporo, ale konkurencja ma podobne dosyć ceny. Startuje cennik od 220 000 do okolic 289 000 złotych za podstawę i tyle musicie przygotować za świetne Volvo. Reszta to są już naprawdę dodatki, ale warto, bo ten samochód naprawdę w tych dodatkach robi konkretną robotę. No i tak oto, moi drodzy, kończymy ten materiał o tym pięknym szwedzkim Volvo. Pewnie tak jak zauważyliście w tych materiałach, bardzo cenię i bardzo lubię i szanuję tą markę, bo naprawdę wpada w moje gusta, więc tak. Nie zapomnijcie także zasubskrybować kanału Motookiem, bo jeśli dołączycie do naszych subskrybentów, my możemy także rozwijać ten kanał i go coraz bardziej powiększać i dostawać coraz to ciekawsze samochody, takie jak wy pragniecie. Więc co? Nie zapomnij zasubskrybować kanału Motookiem, a ja zapraszam was także do 2 innych filmów. I co? Dzięki, cześć, hej!